Oczywiście fajnie jest mieć jakieś hobby, bo dzięki niemu nasze życie wydaje się być ciekawsze. Moje hobby, czyli deku, jest chyba najnormalniejsze na świecie. Ale inne, wiecie, te cudze, wydają mi się dziwne, a czasami wręcz zakręcone. Moja córka ma prawdziwego fioła na punkcie kwiatów domowych, a pięknie wyhodowana monstera to tak jak u nas najbardziej udane spękania dwuskładnikowe. Niechcący wpadła jej w oko ta serwetka i zażyczyła sobie z nią coś pięknego. A ja pomyślałam, że najlepiej jak coś będzie i piękne, i praktyczne. Padło na chustecznik, który miał wyglądać tak. Mamo, tylko proszę, ma być prosty, naprawdę prosty, bez żadnych udziwnień i dodatków. Więc wyszedł z tego film dla bardzo początkujących dekupażystów. Chustecznik pomalowałam 2 razy farbą akrylową. Przycinam paski serwetki i za chwilę będę je przyklejała. Przyklejam oczywiście tylko jedną górną warstwę serwetki. Serwetkę przyklejam klejem do dekupaż, smarując nim wyłącznie od góry. Pokażę Wam 2 sposoby obklejania rogów chustecznika. Pierwszy jest trudniejszy i obserwujecie go z prawej strony ekranu. Chodzi w nim o to, aby serwetka bardzo ładnie, bez przerw, przeszła na drugi bok pudełka. Jeżeli serwetka podczas przyklejania odrobinę Wam się pomarszczy, to nie szkodzi, ten wzór jest bardzo pstrokaty i po wyschnięciu i po lakierowaniu nie będzie tego widać. Klej po wyschnięciu staje się przeźroczysty i to jest najlepszy moment, aby papierem ściernym obszlifować te części serwetki, które zwisały nam poza pudełko. W tych miejscach nie ma potrzeby idealnie docinać serwetki. Papierem ściernym zrobimy to dużo szybciej i ładniej. Powróćmy do ambitnego rogu naszego pudełka. Teraz z naszej serwetki trzeba przyciąć taki kawałek, który będzie fajną kontynuacją wzoru. W tym wypadku to nic trudnego, bo wzór jest różnorodny i prawie wszystko do siebie pasuje. Gdy klej wyschnie, papierem ściernym obszlifowujemy to, co wyłazi nam poza pudełko. A tutaj możecie zobaczyć, jaka jest różnica między rogami. Z tej strony wzór zakręca na drugą ściankę, a tutaj jest po prostu obszlifowany. A jeżeli na takim ambitnym narożniku Wam nie zależy, to po prostu przyklejacie serwetkę z opcją, że z prawej i lewej strony oraz na dole ona troszkę zwisa. Przyklejacie oczywiście klejem do dekupaż, suszycie, a następnie to, co zwisa, obszlifowujecie papierem ściernym. Podczas sklejenia dbajcie, aby wszystkie rogi były dokładnie przyklejone. Do ozdoby chustecznika zużyłam jedną serwetkę. Ten piękny wzór mamy u nas w sklepie, a link do niego zamieściłam pod filmem. Drugim ozdobnym elementem będzie owal, który nakleję na wieczku pudełka. Żeby wygodniej się kleiło, troszkę go w środku nacinam. I po prostu przyklejam dokładnie tak samo, jak robiłam to z bokami pudełka. Żeby wieczko ładniej wyglądało, chciałabym oblepić brzegi otworu na chusteczki serwetką. Dlatego po przyklejeniu ją lekko nacinam, a następnie zawinę te kawałki serwetki do środka. Pędzelkiem, palcem, obojętnie, wszystkie chwyty dozwolone. Jak zwykle po przyklejeniu w środku serwetka nieprzyklejona smętnie zwisa, ale bierzemy papier ścierny i to obszlifowujemy. Jeżeli serwetka gdzieś Wam odrobinę odstaje albo są pozostałości po szlifowaniu papieru, to nic nie szkodzi, ponieważ teraz bierzemy lakier akrylowy matowy i trzeba to przynajmniej dwukrotnie porządnie zamalować. Wykałaczka z tępym końcem oraz jasnozielona farba. Myślę, że tutaj każdy kolor farby będzie ok, ale ja namieszałam, żeby mój zielony był jaśniutki. A tak robi się kropeczki wykałaczką i farbą akrylową. A jeżeli macie takie poczucie, że z kolorem kropek nie trafiliście w punkt, to nic nie szkodzi. Trzeba dodać trochę kropek między listkami i wtedy wszystko będzie do siebie pasowało. A na koniec jeszcze mały drobiazg, który według mojej córki nie był potrzebny, ale ja pomyślałam, że będzie ładnie wyglądał. Klejem na gorąco doklejam sznurek dwużyłowy, a kokardkę przyklejam osobno. Mimo że klej jest przeźroczysty, staram się, aby za bardzo nie wyłaził spod sznurka, bo po wyschnięciu jest błyszczący i wtedy troszkę go widać. A gotowy chustecznik dla zakręconych monsterowo prezentuje się tak. Jak zwykle pełną listę produktów użytych w filmie znajdziecie na dole, czyli w jego opisie. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.